Witam w drugim zestawie rozwiązywania równań z ułamkami w minimum 2 krokach. Kolejny przykład, tam rozwiązaliśmy poprzednio 12 przykładów, teraz kolejne 12 nam zostaje. Proszę bardzo, jakie piękne równanie, w cudzysłowie. Czego się najpierw pozbędziemy? No oczywiście tego. Tego się trzeba pozbyć. Czyli trzeba obie strony pomnożyć przez 3,2. No to mnożymy sobie 3,2 razy kreseczka ułamkowa, tu 3,2 od razu to skrócę. No i po prawej stronie od razu będę wymnażał 3,2x minus 3,2 razy 2,9. Po lewej stronie został nam x. I cóż jeszcze? O, jakie nieładne to równa się mi się pisze. Paskudztwo. No teraz elegancja Francja. Tu wymnażamy, proszę bardzo, skraca nam się 1, 1, zostanie 3,9, więc mamy 3 drugie x minus 3,9. Czego się teraz pozbędziemy? No, przerzucimy sobie xa stąd z lewej na prawą stronę. Dlaczego? Pamiętasz mój zwyczaj? Przerzucam na tą stronę, gdzie jest więcej xa. 3 drugie x to jest 1 i 1 druga. A 1 i 1 druga to więcej niż x. A więc odejmuję x do obu stron. Od lewej 3 drugie x minus 3,9 i minus x. Po lewej stronie zostanie eleganckie 0, a po prawej 3 drugie x odjąć całe x to jest 1 druga x. Dlaczego? No bo 3 drugie odjąć 1 to jest 1 i 1 druga odjąć 1 i mam nadzieję, że każdy już wie, że to jest 1 druga. Tak? Tak jest. Skreślamy, czyścimy tutaj fikumiku. Wracamy do naszego rozwiązania. A więc mamy 1 drugą x minus 3,9. Czego się pozbywamy? Tego. Dodając 3,9 do obu stron. Przechodzę sobie na drugą część kartki i mamy 0 dodać 3,9 po lewej stronie, a po prawej 1 druga x minus 3,9 dodać 3,9. To się czyści, po lewej mamy 3,9, a po prawej 1 drugą x. Co mamy zrobić teraz? Oczywiście, żeby pozbyć się tej 1 drugiej, trzeba pomnożyć obie strony przez 2. Mnożymy 2 razy 3,9, 2 razy 1 druga x, dwójeczka się skraca, zostaje x. No, 2 z 9 się nie skróci, więc 2 razy 3, 6,9. Mamy piękny wynik. Jeszcze można by oczywiście, ponieważ tutaj mógłby się nauczyciel przyczepić, że no przecież może skrócić, no to skróćmy przez 3. U góry są 2 trójki, u dołu 3 trójki. O, obie postacie są równoważne. Rozwiązania, no ta może bardziej elegancka, bo skróciliśmy. A czasami niektórzy nauczyciele potrafią odjąć półpunkcika za nieskrócenie. No to skracamy, żeby nam nikt nic nie odejmował. Następne zadanko. Proszę uprzejmie, co najpierw robimy? No, pozbywamy się tego. Czyli do obu stron dodaję 1 drugą x. I po prawej mamy 2/3 x plus 1 druga x, a po lewej 3/5 minus 1 druga x i plus 1 druga x. To się zniesie. No a po prawej co musimy zrobić? No sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla trójki i dwójki co będzie? 6. Ło, co się porobiło. No to robimy sobie 2 razy 2. 4/6x, a tutaj mamy 3 razy 1, 3/6x. Po lewej nam zostało po prostu 3/5. 4/6 i 3/6 to jest 7/6x, a po prawej 3/5. A tu powiedziałem przed chwilą po lewej. No, kićka mi się, ale na szczęście piszę po tej stronie, gdzie trzeba. Choć czasami gadam głupoty. Mam nadzieję, że każdy to wychwytuje i ma niezły ubaw. Teraz się tego musimy pozbyć, czyli mnożenia przez 7/6. Pamiętasz, co robimy? Musimy podzielić przez 7/6, czyli inaczej pomnożyć przez odwrotność. Bo dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez jego odwrotność. Mnożymy. Zrobimy sobie to znowu tutaj. Czyli mamy 6/7 razy 7/6 x po lewej. O, tym razem się nie pomyliłem. Brawo ja. I po prawej 6/7 razy 3/5. Tu się skraca do oporu, zostaje x, a po lewej czy nam się coś skraca? No nic, paskudztwo. 6 razy 3 w takim razie wymnożyliśmy licznik, 7 razy 5, 35. No i taki wynik wyszedł.
Nie wygląda to za ciekawie, ale taki rzeczywiście wynik jest. Tutaj nie ma się co na ten wynik obrażać. Po prostu taki jest i cześć. Idziemy dalej. Co tu najpierw? No oczywiście pozbywamy się z mianownika x, czyli obie strony mnożymy przez x. No to mnożymy sobie. Tu mamy piękny ułameczek u góry, x u dołu. Tutaj, może napiszmy to tak, żeby było jasne, że tu wychodzi mnożenie. I po stronie prawej x razy minus 3/4. Tu się nam skróciło, zostało x przez 3 minus 3/8, a po prawej po prostu minus 3/4 x. Co teraz zrobimy? No przerzucimy sobie x na tą stronę. X przez 3 to jest 1/3 x, więc co zrobimy? Przerzucamy to na lewą stronę, przepraszam, o tamże, czyli dodajemy do obu stron 3/4 x. No to dodajemy x przez 3 minus 3/8 plus, no nie, dobrze, 3/4 x równa się minus 3/4 x plus 3/4 x. To się znosi. Ciach. I cóż my mamy tutaj? X przez 3, czyli inaczej to jest po prostu 1/3 x. I tą 1/3 musimy dodać do 3/4. No to trzeba oczywiście sprowadzić to do wspólnego mianownika. Zapiszę to może tak, żebyś widział obok siebie. 1/3 x dodaj 3/4 x minus 3/8. Tutaj tylko zmieniłem kolejność, no a po prawej stronie mamy 0. Zajmiemy się tym kawałkiem. Sprowadzenie ze wspólnego mianownika. Co jest wspólnym mianownikiem dla 3 i 4? 12 oczywiście, czyli mamy w mianowniku 12, w drugim mianowniku też 12. Ile jest trójek w 12? 4. Czwórek 3, czyli 3 razy 3, tutaj mamy 9. No i minus te 3/8 nieszczęsne. 4 dodać 9, ile to będzie? 13/12 x minus 3/8 równa się 0. Teraz się pozbywamy oczywiście tego kawałeczka, dodając do obu stron 3/8. Dodajemy 13/12 x minus 3/8 plus 3/8 po lewej stronie, no i 0 plus 3/8 po prawej. Tu się znosi i zostaje nam 13/12 x, a po prawej po prostu 3/8. Czego się musimy pozbyć? Ano tego. Czyli co musimy podzielić przez to, czyli podzielić przez 13/12, innymi słowy pomnożyć przez odwrotność, czyli przez 12/13. To sobie mnożymy, no to mnóżmy 12/13 razy 13/12 x po lewej i po prawej 12/13 razy 3/8. Po lewej skraca się wszystko, zostaje x, a po prawej popatrzmy, co tu możemy zrobić. No skrócić. Tu są 2 czwórki, tu są 3 czwórki. 3 razy 3, 9 liczniku, 2 razy 13 to jest 26. Czyli x nam wyszedł 9/26. Hurra! Gotowe. Dużo liczenia. No ale się udało. Następny przykład. No przewijaj się strono. Jest. Co tu zrobimy? Pozbędziemy się oczywiście tego 1/5. Jak? Mnożąc sobie strony przez 5. Mnożymy razy 1/5. Przepisuję nawias. No i prawa strona 5 razy 2/7. Się nam skróciło po lewej, zostało x plus 3/2. Po prawej 5 razy 2, 10/7. Teraz pozbywamy się tego, czyli odejmujemy od obu stron 3/2. Od lewej odejmuję 3/2 i od prawej odejmuję 3/2. Po lewej się skróciło, zostanie x, a po prawej no trzeba niestety sprowadzić to do wspólnego mianownika, którym będzie 2 razy 7, 14. 2 razy 10, 20/14. 7 razy 3, 21/14, czyli ostatecznie ile to wychodzi? 20 odjąć 21 to niestety jest minus 1/14. Dlaczego niestety? W sumie też fajna liczba.
czyli minus 1,14 jest naszą odpowiedzią. Taka jest wartość x po rozwiązaniu. Następne zadanko. Cóż tu zrobimy? No, najpierw przeniesiemy x na jedną stronę. 2/3 to jest mniej niż 2,1/3, więc tego się pozbywam. Odejmując od obu stron 2/3. 2/3, proszę pana, nie 2/2. 2/3 x i fikumiku odejmujemy. Nie wiem, dlaczego ta 1/2 tak się mnie uczepiła. Dobra, 2/3 x minus, od lewej odjąłem i teraz od prawej, minus 2/3 x, 2,1/3 odjąć 2/3. Zwróć uwagę, że 2,1/3 to jest nic innego jak 7/3. I jak od 7/3 odejmę 2/3, 7 odjąć 2 to jest 5, więc z tego odejmowania wychodzi mi 5/3 x. Po prawej to i to się zniosło, więc po prostu zostało minus 5/6. Teraz chcemy się pozbyć tego mnożenia przez 5/3, czyli dzielimy obie strony przez 5/3, inaczej mnożymy przez odwrotność, czyli przez 3/5. Mnóżmy zatem po lewej stronie. Ktoś mi tu dzwoni, więc muszę przerwać. No, kontynuuję, już telefon odebrany. Wracamy. Mamy pomnożyć przez 3/5. Jeszcze raz to napiszę, czyli obie strony mamy pomnożyć sobie przez 3/5. Lewa strona pomnożona i prawa strona. Mnożymy. Proszę uprzejmie. I cóż nam wychodzi? Po lewej stronie wszystko się elegancko skraca i zostaje x. Po prawej też się skróci. Tu jest 1/3. Tu są 2 trójeczki. 1/5, 1/5. Więc 1 razy 1 u góry 1, 1 razy 2 u dołu 2. No i nie zapominamy o tym minusie, czyli minus 1/2. I to jest nasz wynik. Bardzo ładny wynik. Kolejny przykład. No dawaj tutaj przykładzie. Co tutaj zrobimy sobie? No najpierw przerzucimy x na jedną stronę. Tu jest po prawej stronie więcej xów, bo 3/4, więc zabierzemy je z lewej strony, odejmując 1/4 x od obu stron. Odejmujmy zatem. Przepisujemy sobie lewą stronę i odejmujemy 1/4 x. I po prawej stronie odejmujemy 1/4 x. Po lewej x znikły. Zostaje 3/5, a po prawej 3/4 x odjąć 1/4, no to zostają 2/4 x minus 1/5. Teraz oczywiście pozbędziemy się minus 1/5, dodając 1/5 do obu stron. Dodajmy do lewej 1/5, przepisuję prawą i też tutaj dodaję 1/5. 3/5 dodać 1/5 po lewej to jest 4/5, a po prawej po zniesieniu się 1/5 zostaje nam 2/4 x. Czy jak to woli 1/2. Już zostawię te 2/4. Co za różnica, mówiąc szczerze. I tak musimy się po prostu pozbyć mnożenia przez 2/4. Jak? Dzieląc sobie strony przez 2/4, czyli inaczej mnożąc przez odwrotność, a więc przez 4/2. No to mnożymy. 4/2 razy 4/5 równa się 4/2 razy 2/4 x. No to co my mamy po lewej? Tu się nic nie skróci. O, można. 1, a tutaj 2. 4 razy 2, 8. 1 razy 5, 5 w mianowniku. Tu nam się wszystko ładnie skraca, zostaje x. I to jest nasza odpowiedź. Czy o czymś zapomniałem? Oczywiście, że tak. Ułamek niewłaściwy nauczyciel lubi, żebym to zapisał w postaci liczby mieszanej, więc to już będzie ostateczna forma. Bez sklerozy możemy iść dalej. Kolejny przykład. Mamy po lewej stronie 3/2 x, po prawej 1/2. 3/2 jest więcej niż 1/2, więc musimy pozbyć się 1/2 z prawej strony, żeby te xy przerzucić na lewą. Jak? No oczywiście odejmujemy 1/2 x od obu stron. No to odejmujmy. Ale zanim odejmiemy, to zauważ, że tutaj mamy 2/5 odjąć 1/5. Od razu można wykonać to odejmowanie. 2 odjąć 1 to jest 1, więc z tych dwóch liczb robi się tak naprawdę 1/5.
Resztę przepisuję, czyli 3 drugie x minus ta 1 druga od lewej strony i od prawej 1 druga x minus 1 druga x. I co nam zostaje? 1 piąta i teraz tak, 3 drugie odjąć 1 druga, no to jest ile? 2 drugie, czyli po prostu x. Czyli tu po prostu mamy x, a po prawej mamy 0. Teraz musimy się pozbyć tylko tej 1 piątej z lewej strony, odejmując 1 piątą od obu stron. 1 piąta plus x minus 1 piąta równa się 0 minus 1 piąta. Z lewej strony 1 piąta się czyści, zostaje nam x, a po prawej po prostu minus 1 piąta. I to jest nasze rozwiązanie. I teraz następny przykład. Popatrzmy, co my tu mamy ładnego. No, tutaj mamy też ciekawą sytuację. Znowu zobacz ułamek x przez 2. Najpierw się pozbędę tej dwójki, mnożąc sobie strony przez 2. No to mnożę. X przez 2 i teraz 2 razy i cała ta reszta. Przepisuję. Skróciło się, został x po lewej stronie, no a po prawej stronie po prostu 2 razy 2, czyli 4 trzecie x plus 3 ósme. Wymnożę, wykonam sobie to mnożenie, czyli mam 4 trzecie x plus mnożenie 4 trzecie razy 3 ósme. 1 trójka, 1 trójka, 1 czwórka, 2 czwórki, czyli tak naprawdę mamy 4 trzecie x plus 1 druga. Tak mamy ładnie w tym momencie. Czyli przepiszę to teraz, bo tutaj poszedłem sobie tak troszeczkę za bardzo na prawo. Po lewej jest ten x, a po prawej mamy 4 trzecie x plus 1 druga. Co zrobimy najpierw? Najpierw, ponieważ 4 trzecie to jest, czyli to jest 1 i 1 trzecia, to jest więcej niż x. Usuwam x z lewej strony. O tego tutaj. Odejmując x od obu stron. Czyli mam x minus x po lewej. Po prawej 4 trzecie x plus 1 druga minus x. Po lewej zostaje mi 0. Po prawej 4 trzecie odjąć 1. Zobacz. 4 trzecie to jest 1 i 1 trzecia. Jak odejmę od tego 1, no bo x to jest 1, x, no to zostanie mi sama 1 trzecia, prawda? To wyczyszczę. I tu wpisuję 1 trzecia x plus 1 druga. Czego się teraz pozbywamy? Oczywiście tej jednej drugiej, odejmując 1 drugą od obu stron. Gdzie to zrobię? O, mało mi kartki, ale tu zrobię najpierw to u góry. Czyli mam od lewej odejmuję 1 drugą i od prawej też odejmuję 1 drugą. Po lewej zostaje minus 1 druga, a po prawej zostaje 1 trzecia x. Czego mam się pozbyć? 1 trzeciej. O, tego. Jak? Mnożąc sobie stronę przez 3. Mnożę 3 razy minus 1 druga i po prawej 3 razy 1 trzecia. Ktoś mógł powiedzieć, dlaczego od razu tak robię? Wyjaśnię, bo tu poszedłem troszeczkę na skróty. Może nie elegancko, bo zawsze tak szczegółowo opowiadam, to powiem jeszcze raz. Chcemy się pozbyć mnożenia przez 1 trzecią, czyli chcemy podzielić przez 1 trzecią. A dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez jego odwrotność, czyli mnożenie przez 3 pierwsze, czyli inaczej mnożenie przez 3. Teraz już jasne? Mam nadzieję, że tak. Kontynuuję stąd dotąd, ale ładny bałagan. 3 razy 1 druga to jest 3 minus 3 drugie. Po prawej stronie trójki się skróciły, został nam x i to jest nasze fajne rozwiązanie, pod warunkiem, że jeszcze zauważymy, że to jest ułamek niewłaściwy, więc wypadałoby napisać, że to jest minus 1 i 1 druga. O, teraz już jest tak na 100%. Ok. Możemy jechać dalej. No, przewijaj się druga strona. I już jesteśmy. Co robimy? Znowu musimy po jednej stronie x umieścić. 1x jest mniej niż 2x, więc odejmujemy tego x z lewej strony, żeby go przerzucić na prawą. Przepisuję lewą stronę i odejmuję x. I od prawej odejmuję x. Stąd on znikł, zostało minus 3 drugie, a po prawej stronie mamy 1 druga plus i teraz 2x odjąć 1x, to ile x zostało? Oczywiście 1x został, prawda? Dobrze.
Bateria tu mi się kończy. Ok. Zaraz ja ją podłączę do ściany. Cierpliwości, drodzy Państwo. To chwilkę tylko potrwa. Już pliku miku. Stryk już podłączony do ściany. Bo nas inaczej odłączyło od prądu, a te urządzenia bez prądu nie chcą działać. Chyba że ma się korbkę, ale ja korbki nie posiadam. No to co? Czego się teraz pozbędziemy? Oczywiście tej jednej drugiej. Minus 1/2 od obu stron. Proszę bardzo. Jest. Minus 1/2. I mamy tak. Minus 3/2 minus 1/2. Od lewej odjąłem. I teraz od prawej. Tu jest xik i też odejmuję. Po prawej został x, a po lewej minus 3/2 minus 1/2. Kto pamięta? To jest minus 3/2 dodać 1/2. 3 dodać 1 to jest 4, to jest minus 4/2. A jak skrócimy? No napiszmy minus 4/2. Jak to umie dzielić i skracać, to mu wychodzi po prostu minus 2. O, i to jest nasz tajemniczy wynik. Kolejny przykładzik. Popatrzmy, czego się tu pozbędziemy. No oczywiście tej śliczności, tej 1/4 z mianownika tego obrzydliwego ułamka. Jak? Mnożąc przez 1/4 obie strony. No to wymnażajmy. 1/4 razy 2/5. No i tak nieładnie, a już niech zostanie 2/5 x. I po prawej stronie 1/4 razy i przypiszę ten brzydki, duży, wysoki ułamek. 0,7x plus 2/7, 1/4. Ciach się skróciło. No po lewej stronie wymnóżmy. Tu jest 1/2, tu są 2 dwójki, więc mamy w liczniku 1 razy 1. 1 w mianowniku 2 razy 5 to ile to będzie? No 10. Nadal niestety 10. A u góry nam zostało tylko oto, bo mianownik się skrócił, czyli 0,7x plus 2/7. Cóż teraz tutaj sobie elegancko zrobimy? Więc mamy tak, 1/10 po lewej, 0,7 po prawej. No to się oczywiście pozbędziemy tego, przenosząc na prawą stronę, czyli od obu stron odejmiemy 1/10 x. Odejmujmy. Od lewej strony 1/10 x odjąłem bohatersko. I teraz od prawej strony też odjąłem 1/10 x. Tutaj po lewej zostało mi 0, to niewiele w sumie. A teraz 7 odjąć 1 to jest 0,6 x. No plus te 2/7. Dobrze, no to teraz co musimy się pozbyć? Tych 2/7, oczywiście odejmując 2/7 od obu stron. Odejmujmy. 0 odjąć 2/7 po lewej i po prawej to samo. Tu mamy te 0,6x plus 2/7 minus 2/7. Po prawej się znosi, po lewej jest minus 2/7 i 0,6x. Czego się pozbywamy? No mnożenia x przez 0,6. Dzieląc obie strony przez 0,6, czyli inaczej mnożąc przez 10/6. No to mnożymy sobie przez 10/6 obie strony. 10/6 razy minus 2/7 i po prawej 10/6 razy 0,6. Oczywiście tu się wszystko skraca i zostanie nam x, a popatrzmy co mamy po lewej stronie. Co możemy skrócić? Przez 2. Tu 1 dwójka, tu 3 dwójki. No i mnożymy. 1 razy 10 to jest 10, 3 razy 7 to jest 21. Nie zapominamy oczywiście o minusie. I to jest nasz wynik, bo tak mi się rozjechał. To go jeszcze raz tu ładnie napiszę. Minus 10/21 równe x. Ale śliczność. Przedostatni przykład z tych ulubionych przykładów ułamkowych. Cóż, kolejny przykład. Czego się pozbędziemy? Oczywiście tego paskudnego x z mianownika. Jak? Oczywiście mnożąc obie strony przez x. Mnóżmy zatem. X razy przepisuję, x plus 3/5 przez x i po prawej stronie oczywiście też x razy 2/3. Czyli inaczej od razu mogę napisać 2 kolego, 2/3 x. Po lewej się skróciło i zostało nam x plus 3/5.
i po prawej nam zostaje 2/3x. Czego się teraz pozbywamy? No, tego 2/3x z prawej strony, bo chcemy, żeby to się znalazło na lewej. Dlaczego? Tu masz x, czyli to jest 1x, a tu są 2/3. Która liczba większa? 1. Dlatego pozbywamy się z prawej strony tych 2/3. Wedle tej zasady, którą mówiłem, przerzucamy na tą stronę, gdzie jest więcej xów. Więc od obu stron odejmujemy 2/3x. Odejmujmy. X plus 3/5 minus 2/3 x i po prawej 2/3 x minus 2/3 x. Co nam zostaje? Po prawej stronie 0 oczywiście, a po lewej stronie co nam zostało? 1x odjąć 2/3 to jest 1/3 x. No i oczywiście ta liczba, która tutaj ładnie sobie czeka na swoją kolej, czyli 3/5. Teraz właśnie tej liczby się pozbędziemy, odejmując 3/5 od obu stron. Odejmujmy 1/3 x plus 3/5 i odejmujemy to 3/5 od lewej i odejmujemy 3/5 od prawej. Po lewej nam zostało 1/3 x, a po prawej minus 3/5. Czegoś się musimy pozbyć teraz? Tego mnożenia przez 1/3, czyli trzeba obie strony podzielić przez 1/3, czyli pomnożyć przez odwrotność, czyli przez 3/1, czyli inaczej po prostu pomnożyć przez 3. Mnożymy 3 razy 1/3 x i tutaj 3 razy minus 3/5. Skracamy, zostaje nam x i po prawej stronie zostaje nam, czy tu się coś skróci 3 razy 5? No niestety się nie skraca. 3 razy 3 to mamy 9/5. I to jest nasz wynik. W międzyczasie coś mi dzwoniło, ale wyłączyłem wrednie. Haha. No i jeszcze jeden przykład nam został. No do widzenia. Popatrzmy, co tutaj się kroi. O, tego jeszcze nie było. X tylko i wyłącznie w mianowniku, prawda? No to trzeba się go pozbyć. Mnożymy wszystko przez x. X nie może być w mianowniku. Mnożymy przez x. No to lewa strona. Proszę bardzo, mnożymy. X razy 9/10 plus x razy 2 przez x i x razy 3/5. Cóż mamy? X razy 9/10 to jest po prostu 9/10x. Tu się xy skróciły, została dwójka, a po prawej x razy 3/5 to jest po prostu 3/5x. I już ładnie wygląda, prawda? Dalej już myślę, że każdy wie, co robić. Teraz musimy przerzucić xy na jedną stronę, a tylko zmniejszę ekran. Cóż, której części się pozbędziemy? Oczywiście tej, bo 3/5 jest mniej niż 9/10, czyli od obu stron odejmujemy 3/5x. Odejmujmy. 9/10x plus 2 minus 3/5x i po prawej 3/5x minus 3/5x. Tu się ładnie wszystko poskracało i zostanie nam 0. A co mamy po lewej stronie? 9/10, a to są 3/5. 3/5 to jest nic innego jak 6/10. Jak pomnożysz licznik i mianownik przez 2. No to od 9 odejmujemy 6. 9 odjąć 6 to są 3/10x. No i oczywiście zostaje nam jeszcze to plus 2. Zostało nam o takie równanko. Co musimy teraz zrobić? Teraz musimy się pozbyć tej dwójki bohatersko, czyli od obu stron odejmiemy 2. Od obu stron równania i mamy 3/10x plus 2 minus 2 i po prawej stronie 0 odjąć 2. Po lewej stronie dwójki się zniosły, zostało 3/10x, a po prawej po prostu minus 2. Musimy się jeszcze pozbyć oj, tu x zapomniałem. Musimy się pozbyć tego mnożenia przez 3/10. Jak zwykle dzieląc przez to, co mnoży. A ponieważ to jest ułamek, no to mnożąc przez jego odwrotność, czyli obie strony mnożymy przez 10/3. Mnożymy 10/3 razy 3/10x po lewej i 10/3 razy minus 2. Lewa strona się skróciła, został x, no a po prawej trzeba wymnożyć. 10 razy minus 2 to jest minus 20/3, czyli inaczej minus 6,2
trzecie. I to już jest bohaterski koniec tego zadania, no i w ogóle całej tej grupy zadań. I to wszystko. Cześć.